Siemka, ja jestem Adacho i prawdopodobnie większość z was pamięta, jakby to nazwać, incydent durianowy. Czyli prank, który jakiś czas temu zrobiła mi moja mama, kupując mi owoc duriana, czyli najbardziej cuchnący owoc świata. Tak się składa, że moją mamę chyba dalej do tego czasu gryzły wyrzuty sumienia i stwierdziła, że zrekompensuje mi to, co jakiś czas temu mi wyrządziła i wyciągnęła w moim kierunku rękę. Ale nie swoją. Tylko Buddy. Rękę Buddy. Tak, jest to kolejny odcinek owocowego openingu, za który ponownie możecie podziękować mojej mamie, której nie chcę powiedzieć, że się nudzi, ale myślę, że jest po prostu największą fanką tej serii, więc zapewnia wam content i mi też content do nagrywania. Tak się składa, że o tym owocu już słyszałem jakiś czas temu, tyle że raczej wydawał mi się on bardziej otwarty. Może to kwestia tego, że nie jestem buddystą, więc Budda zamknął przede mną swoją dłoń. Natomiast jeśli widzieliście kiedyś zdjęcia tego owoca, to prawdopodobnie kojarzycie taki wygląd, czyli wygląd ręki Buddy, która jest nieco bardziej otwarta. Te palce, jeśli tak można to nazwać, właśnie sugerowały, że jest to dłoń kogoś, kto nie ma 5 palców. Nie wiem, w jaki sposób to jest powiązane z Buddą, natomiast no ręka Buddy brzmi to tajemniczo przynajmniej. Nie wiem, czy dumnie, ale przynajmniej tajemniczo, więc tak się składa, że ten owoc dzisiaj będziemy jeść. Wiem o tym, że można go zjeść w takiej formie, jak on wygląda, bo jeśli spojrzycie na jego strukturę, prawdopodobnie kojarzy wam się od razu z cytryną. I muszę przyznać, że jakbym wam go pokazał w ten sposób, to pewnie byście powiedzieli, no pewnie były w Biedronce i kupił... Mam kolejną anegdotkę związaną z Biedronką. To jest niesamowite, jak raz pójdę do Biedronki i nic się nie wydarzy, a potem chodzę i dzieją się 4 rzeczy naraz. I to dosłownie w czasie, kiedy ja jestem w Biedronce, nie wiem, 5 minut, bo idę tylko po jedną rzecz. Ostatnio byłem kupić jajka i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mam takie szczęście, może to jest kwestia tego, że za rzadko wychodzę z domu i nie jestem przyzwyczajony do rzeczy, które się dzieją na dworze, zwłaszcza w takich sklepach jak Biedronka, a może po prostu Biedronka jest specjalnym sklepem i chodzą tam dziwni ludzie po prostu, do których pewnie chyba też się zaliczam w takim razie. Otóż byłem ostatnio w Biedronce i była tam 2 dzieci. No, 2 takich chłopców, którzy tam chyba sobie słodycze kupowali czy coś w tym stylu. I jeden z nich zaczął śpiewać. I śpiewa: co cię boli? Znaczy w zasadzie rapuje. Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? W takim piskliwym głosikiem chłopca jeszcze przed mutacją. I ja sobie myślę, wow! Dziecko, które ma, no nie wiem w jakim wieku można mieć mutację, no w wieku gimnazjalnym, no powiedzmy, że gość miał, nie wiem, 10 lat, coś takiego, może nawet 9 i już zna klasykę polskiego hip-hopu, Rychu Peja, co cię boli? No ale okazało się, że to nie był Rychu Peja. Chwilę później zarapował dalszą część, że ze szkolnego sklepiku wychodzę z paczką Zozoli. Mimo wszystko chyba można to nazwać klasyką, tylko nie polskiego hip-hopu, ale polskiego YouTube'a, przecież Klocuch 12. Ja pamiętam jeszcze filmiki Klocucha, które oglądałem, jak Klocuch nagrywał nieironicznie. Minecraft video recenzja, przecież on te filmy na samym początku nagrywał jako faktyczne dziecko, a potem ze względu na hejt, który się na niego wylewał, stwierdził, że przekuje to w swoją cechę charakterystyczną, więc pozdrawiam Klocucha, który dalej, może nie wiem czy dalej nagrywa filmy, bo tam z tego co widziałem od wielu miesięcy nie wrzuca nic nowego, ale taka sytuacja jedna mnie spotkała, a potem, wiecie, chodzę sobie z tym koszykiem, zawsze biorę koszyk mimo tego, że chciałem iść po jedną rzecz, no to czasem sobie tam coś jeszcze dokupię, więc wiadomo, że koszyk się przydaje. No i zauważyłem, że od jakiegoś czasu chodzi za mną taki dziadek. No i wiecie, sklep nie jest duży, w sensie no to supermarket jak supermarket, to nie jest hipermarket, ale być może chodził po prostu za mną, bo potrzebował tych samych produktów, ale ja tak patrzę na niego i on po prostu nie odstępuje mnie o krok i myślę sobie, może coś ode mnie chce, ale tak patrzę na niego i on tam coś tam niby bierze, no to dobra, nie będę się zastanawiał nad takimi rzeczami. Idę do kasy, wyciągam rzeczy i podczas wyciągania rzeczy z koszyka na kasę samoobsługową ten dziadek przy mnie stoi. Ja mówię, nie, no chyba to nie jest najstarszy widz, jakiego mam, no przecież to nie jest możliwe. I jak wyłożyłem te wszystkie rzeczy i odłożyłem koszyk na bok, to on mówi do mnie, mogę ten koszyk? I ja tak patrzę na niego, patrzę na kasy, tam stoją koszyki, które
były wolne przez ten cały czas, przy wejściu też były koszyki. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że zabrałem jego koszyk. Może to jest jak z miejscem parkingowym pod sklepem. Nie jest nigdzie napisane, że to jest jego miejsce, ale on musi tam stanąć, bo staje tam od 40 lat. Więc może zabrałem jego koszyk i chodził za mną ze względu na to, że chciał po prostu ten konkretny koszyk. Nie byłem od tego czasu w Biedronce. Muszę zebrać siły na kolejną wizytę. Tak czy inaczej, ręka Buddy. Jak widzicie, owoc jest żółty, momentami jeszcze zielony. Żółć oznacza to, że jest to owoc dojrzały. Jest to owoc, który przechowuje się w temperaturze z tego co jest napisane na stronie, od 3 do 5 stopni. Niektóre źródła podają, że może to po prostu być od 2 do 10. Taka temperatura, jaką możecie sobie ustawić w lodówce. Jeśli chcecie ten owoc przechowywać krótkoterminowo, bo można ten owoc przechowywać długoterminowo i nawet można go mrozić. Ja błędnie, jak się okazuje, do tej pory myślałem, że jest to owoc, który zawsze musi się otworzyć. Chyba że mam złe informacje, nieaktualne, chyba że się okazało, że dzisiaj amerykańscy naukowcy, albo w zasadzie naukowcy z Tajlandii, bo ten owoc pochodzi z Tajlandii, zebrali się przy swoim stole i stwierdzili, że nie jest tak. Ale myślę, że jest tak, że owoc nie zawsze się otwiera. Bo myślałem, że owoc, który jest charakterystyczny ze względu na te swoje palce, no będzie musiał te palce roztapierzyć. Użyłem słowa, nie wiem czy w dobrym kontekście. No ale zobaczcie, jeśli spojrzycie na chociażby to miejsce, to zobaczycie, że jest tutaj między tymi palcami pewna błona. I nie jest to możliwe, żeby ten owoc tak naprawdę otworzył te wszystkie swoje palce, bo one nie są... Chyba psiknąłem. No jest to cytrusowy zapaszek, nie miałem zamiaru teraz tego robić, ale wydaje mi się, że trysnęła ta ręka Buddy. Może to nie jest ręka. Może Budda przysłał coś innego. Niemniej zwróćcie uwagę na to, tak jak mówię, te palce nie są ze sobą, jakby one są ze sobą połączone miejscami, więc trudno byłoby, żeby się od siebie oddzieliły. Więc może po prostu dostałem taki egzemplarz. W środku wygląda to tajemniczo, bo jest tam jakieś wnętrze, które być może będziemy mogli dzisiaj zobaczyć. Rzecz jasna. Swoją drogą, rekwizyty są, więc jest to pełnoprawny odcinek owocowego openingu, ale jak wam się podoba ten kadr? Jak sobie tak zacząłem siadać do nagrywania i mówię, przecież ja nie mam gdzie tego nagrać. Ostatni raz jak otwierałem duriana, to ja go chyba otwierałem jeszcze jak miałem tutaj biurko. I miałem taką Elkę, no nie? Tu miałem biurko i tu miałem biurko, a teraz tego nie mam, więc musiałem na szybko wymyślić kadr. I stwierdziłem, że z tej strony będzie to brzydko wyglądać, więc zrobiłem wam kadr, w którym widzicie coś takiego. Może być? Powiem wam, że czuję powiew świeżości. To jest niesamowite, że w tym wieku wystarczy przestawić kamerę o metr, albo nawet o pół metra i już się czuje powiew świeżości. Nie potrzeba mi wiele do szczęścia, ale okej. Ten kadr to jest coś, do czego później wrócimy, bo teraz robię wam hollywoodzkie ujęcie. Dobrze, owoc jest przed moimi oczami, jak widzicie, ale kurwa, hollywoodzkie ujęcie. Ty, ja mam teraz 5-krotnego optycznego zooma, to ja chyba przerzucę się po prostu na nagrywanie owoców. Jak widzicie, owoc w środku ma jeszcze jakieś tajemnice przed nami, ale też w tych miejscach zaczął powoli brązowieć i z tego co wiem, to jest oznaka tego, że owoc jest już gotowy do spożycia. Co początkowo wydawało mi się nie aż takie oczywiste, no bo tutaj mamy jeszcze zielone elementy, które sugerują, że te części owoca nie są dojrzałe, no ale z drugiej strony, jak widzicie, jest żółciutki taki, że aż naprawdę wygląda jak cytryna. Więc myślę, że może po prostu to było tak, że on wisiał, no bo tutaj widzicie miejsce, w którym on miał gałązkę, więc może on po prostu wisiał i w tę stronę świeciło słoneczko, a tutaj słoneczka nie było, albo było go po prostu mniej, więc zrobimy sobie tak, że ja te elementy, które są na samej górze obecne, byłoby fajnie obciąć tylko jednego palca, ale no nie jest to za bardzo możliwe, bo one są wszystkie ze sobą złączone, więc gdybym na przykład zrobił tak, że obetnę jednego palca, spróbuję go odczepić od całej reszty, o ile to będzie w ogóle możliwe. Nie chciałbym przekrajać całego owoca, ale na przykład kawałek, tego palca mu uciąć. W środku widzę, że struktura tego owoca nie jest oczywista, bo nie jest to coś, co dalej miałoby przypominać cytrynę. Jak widzicie, miąższ jest bialutki. Nie kojarzy się w ogóle z cytryną, więc zapach bardzo intensywny, bardzo ostry, kwaskowaty, cytrusowy. Już wiem, że będzie mnie wykręcało, jak będę go próbował. Oczywiście ze względu na to, że to jest kwas, a nie ze względu na to, że mi jakoś miałoby to nie smakować. Ten element, który wyciąłem, odsłonił nam trochę to, co znajduje się w środku. Kusi mnie, żeby przeciąć cały owoc, ale póki co zrobimy sobie test tego, co tutaj uciąłem.
Tak się prezentuje ten element, który wyciąłem. Pokazałem Wam go przed chwilą. I z tego, co czytałem, można to jeść razem ze skórką, co jest sytuacją bezprecedensową, jeśli mówimy o takich cytrusach pokroju cytryny. No, skórki do cytryny czy skórkę od pomarańczy też się używa, żeby dawać jakiegoś aromatu, no nie? Nie wiem, skórka od pomarańczy też jest czasem w czekoladach, no ale jeśli bierzemy surową pomarańczę, albo mandarynkę, albo klementynkę, albo właśnie cytrynę, to raczej nie jest to ten element, który jest głównym miejscem owoca, częścią główną owoca, którą mielibyśmy jeść. Więc mniej mojego gadania, więcej próbowania. Chyba ugryzę to po prostu i zobaczymy, czy jest ok, tylko przestawię jeszcze mikrofon, bo oczywiście nie przestawiłem. Całkiem twarde. Początkowo nie czuć aż tak tego kwasu, jak myślałem, że będzie czuć, ale jest takie uczucie w ustach, że zrobiłem coś niedobrego, że nie powinienem był tego robić. Gryzę to i... To tak miało smakować? W ogóle nie spodziewałem się takiego smaku, co jest niesamowite. Ten kwas w smaku jest praktycznie w ogóle nieobecny. Jest takie uczucie, jakbym czuł tę cytrynową kwaskowatość gdzieś z tyłu jamy ustnej, gdzieś na tym moim dzyndzlu, który tam mi zwisa w gardle, gdzieś może na wardze, gdzieś może na krańcach języka, ale ten miąższ w ogóle nie ma w środku soku, który miałby wykręcać mi mordę. Jak to liżę, to też nie czuję tego, czego się spodziewałem, że będę czuł. Miąższ powiedziałbym, że jest bardzo neutralny. No ale co ciekawe, skórka jest faktycznie jadalna. To jest ujęcie tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Wiecie co? Ten owoc, mimo tego, że można zjeść go osobno, po prostu samego, tak jak teraz to robię, pewnie nie odkryję tutaj Ameryki, ale myślę, że jest przede wszystkim używany do tego, żeby dodać jakiegoś aromatu. Czyli można powiedzieć, że tak jak cytryna. Raczej nikt albo mało osób je cytrynę tak po prostu. Raczej cytryny używa się do tego, żeby coś zakroplić, albo dodać do herbaty, albo po prostu do jakiejś potrawy, tylko żeby miała ona tam ten smak. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Jak to jest, że ja przed chwilą trysnąłem tą ręką Buddy, a teraz... A teraz mam wrażenie, że tego soku nie ma. Czekajcie. To skąd ten sok trysnął? Zrobię coś potężnego. Zrobię coś bardzo odważnego. Przekroję tę rękę Buddy. Trochę się cykam, cytując klasyka z polskiego YouTube'a, ale wydaje mi się, że ten owoc chowa przede mną jeszcze jakąś tajemnicę, bo w momencie, w którym nacisnąłem wcześniej na początku filmu na jeden palec, trysnął sok. I teraz mam wrażenie, że ten sok gdzieś po prostu się schował przede mną, bo nie był on obecny w miejscu, w którym... w tym kawałku, który przed chwilą jadłem. Spróbuję to przekroić na 2. Chyba już wiem. Zobaczcie, jak to zabawnie wygląda. W środku dosłownie jest kurwa ciąg Fibonacciego. Mamy bardzo charakterystyczny kształt, który przypomina dosłownie chmurkę albo jakiegoś wirusa. Ale już wiecie, gdzie prawdopodobnie kryje się ten sok. W tych miejscach, które są między skórką a miąższem, są takie pęcherzyki. Są pęcherzyki, w których prawdopodobnie czai się sok. Miąższ jest dziwny. Spróbuję zjeść teraz sam miąższ. Wykroję sobie kawałek ze środka i zobaczymy, czy sam miąższ smakuje jakoś inaczej, czy może przed chwilą skórka trochę zaburzyła mi ten smak. I do tego wykroję sobie jeszcze kawałek z tymi pęcherzykami, żeby sprawdzić, czy jestem jeszcze w stanie tutaj wydobyć trochę tego soku. No dobrze, wykroiłem 2 elementy. Jeden z nich to jest po prostu miąższ. Cały bialutki miąższ ze środka owoca. Drugi, nie chcę tego nakłuwać na nóż, mógłbym to przekłuć, a w środku są te bąbelki. Nie wiem, czy to dobrze będziecie widzieć. To są te... Widzieli... Zasada 5 sekund. Okej, ten element chyba smakuje trochę lepiej. Jest też ten taki dziwny, powiedziałbym, że może nawet trochę gorzkawy posmak, który ja bym powiązał ze skórką tego owoca, ale było tam czuć trochę takie radosne przełamanie, tak bym powiedział.
Nie było tam szarości dnia codziennego, tylko takie radosne, egzotyczne przełamanie. Poprawcie się, dobra, bo tak krzywo stoicie. Dobra, tak czy siak, próbujemy teraz samego miąższu, bez skórki, bez tych bąbelków. To jest to, co wyciąłem tutaj z samego środka. Znacznie bardziej miękkie i nie ma już tam takiej chamskiej, negatywnej wibracji, która wydaje mi się, że była właśnie kwestią tej skórki. Wiecie co? Spróbuję teraz obciąć kawałek z samą skórką. Może nie z samą skórką. Wow! Zobaczcie, że pod skórką, wyciąłem taką trumienkę małą, kryją się te bąbelki. Sam miąższ jest zjadliwy. Nie jest on gorzki, nie jest to smak, który odrzuca, ale nie ma on w sobie elementu wow. Natomiast sama skórka, no z małym dodatkiem miąższu, no bo tutaj tak wyciąłem to, zobaczymy jak smakuje. Okej. Na początku mówiłem, że ten owoc różni się od cytryny, bo można go jeść ze skórką. Można, ale nie polecam tego robić. Chyba oceniłbym miąższ. Rolą tego owoca nie jest raczej bycie przekąską do oglądania meczu piłkarskiego, tylko myślę, że właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, jest to delikatnie wzruszające, muszę przyznać. Bycie dodatkiem, bycie jakimś aromatem, stanowienie pewnego dopełnienia smaku albo podbicia pewnego smaku, więc ręka Buddy to jest taka cytryna dla bogatych, tak bym powiedział, ale inna, no bo nie ma tutaj tego tradycyjnego soku. Nawet jak to wyciskam, to nic nie leci, więc to jest raczej owoc, którego miąższ jest sercem i istotą. Miąży szy. Wiecie co? Teraz bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że można tam wyczuć delikatną słodycz pod języczkiem. Są miejsca na języku, które są bardziej wrażliwe na słodycz, które bardziej odbierają smak słodki. I wydaje mi się, że właśnie te miejsca na moim języku zapaliły lampkę i powiedziały: zwróć uwagę na to. To nie jest wszystko, co ręka Buddy jeszcze chciała Ci powiedzieć. Więc myślę, że przejdziemy sobie teraz do konkluzji. Zajebiście to wygląda, nie? Ten owoc może robić cosplay Mecha Frizy. Musiałem wplątać Dragon Balla, wiem, przepraszam. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Dobrze, że nie dostałem ręki jakiegoś innego proroka, bo by mi się jeszcze 9-latki spodobały. Przechodzę do oceny i muszę oszczędzać miejsce, bo mi się kończy. Chociaż nie, czekaj. Wow, damn! Patrzcie, ta kartka jest nieśmiertelna. Ja tu mam jeszcze tyle miejsca, to ja nie muszę oszczędzać, ale tak wygląda ostatnia strona klasyfikacji. Wiecie co? Ja mam zaniki pamięci, ale teraz mi się coś kojarzy, że chyba jeden z moich widzów stworzył Excela z wynikami z owocowego openingu. Czy to prawda? Czy ktoś z was to zrobił? Może powinienem tego poszukać gdzieś na mailu, ale mam wrażenie, że ktoś to zrobił. Że przepisał wszystkie wyniki do Excela. Przepraszam, ale ja mam naprawdę dziury w pamięci. To nie jest tak, że to nie jest dla mnie ważne. Ja często zapominam. Także ręka... To jest kurwa pierwszy raz coś takiego. Ręka Buddy! Ręka Buddy! Buddy. Ej, tak się pisze Barry po angielsku. Taki ziomek, chłopak, jaki mój kolega, nie? My Barry. Ręka Barry! Ręka Barry! Lemon Waikiki Wai! Ach, no i tutaj kwestia wyglądu jest kwestią problematyczną, bo z jednej strony mógłbym ocenić to, co dostałem, a z drugiej strony mógłbym spojrzeć na to, jak inne ręce Buddy wyglądają w internecie. No i ten wygląd, który widzę w internecie, tych roztapierzonych, znowu użyłem tego słowa, palców, jest imponujący. Zwłaszcza tutaj, jak na obrazkach widzimy też dwukolorowość, żółte, trochę zielone. No, jest to imponujący wygląd, więc trochę żałuję, że moja jest taka zamknięta, ale biorąc pod uwagę to, że ten owoc ma potencjał na wygląd taki, jaki widzimy w internecie, to też jest dość egzotyczny owoc. To nie jest tak, że ja mogę sobie wejść do sklepu i wybrać, jaką rękę Buddy chcę. Po prostu dostaję taką, jaka została zamówiona. Dziękuję jeszcze raz mojej mamie, więc nie będę tutaj zaglądał do darowanemu
Buddzie w zęby, ani w dłoń, ani gdzie indziej. Więc myślę, że wystawię ocenę, biorąc pod uwagę, jak często wygląda ten owoc, jak może on wyglądać. Ocenię tutaj jego potencjał. I ten oceniam na 9. A może nawet 9,5, bo jest to bardzo imponujące i rzadko spotykane, co tutaj widzimy. No i też trzeba zwrócić uwagę na to, jak pięknie on wygląda w środku, nie? No to nie jest tylko tak, że ja oceniam wygląd zewnętrzny, no nawet przekrój jest imponujący. Chociaż ten miąższ jest jaki jest. Jest po prostu biały, więc może 9,5 to za dużo, ale biorąc pod uwagę oryginalność, powiedzmy, że za ten miąższ odjąłem właśnie te pół punktu. Smak. No tutaj jest bardzo trudny orzech do zgryzienia, bardzo trudna ręka Buddy do ocenienia, bo z jednej strony mógłbym ocenić skórkę, z drugiej strony mógłbym ocenić sam miąższ, z trzeciej strony mógłbym ocenić te bąbelki, ale biorąc pod uwagę złożoność tego owocu, też doceniam to właśnie, jaki on jest ciekawy. Nie jest tutaj oczywiste, co mamy oceniać, nie jest tutaj oczywiste, w jaki sposób mielibyśmy ten owoc skonsumować i w jaki sposób mielibyśmy go użyć. Więc chyba pójdę tutaj, że tak powiem, mu na rękę i nie będę oceniał tego, co mi nie smakowało, bo umówmy się, to tak jakbym wziął cytrynę i zjadł skórkę i oceniał smak cytryny ze względu na skórkę, albo pomarańczę, albo mandarynkę. Więc pamiętam o tym, że jest to owoc, którego raczej się używa do aromatyzowania innych potraw albo innych dań. Tutaj ocenię miąższ i ten smak. I powiedziałbym, że jest to smak raczej neutralny. Nie było tam, tak jak mówiłem wcześniej, fajerwerków, ale nie jest to smak, który odrzuca, chyba że spróbujecie skórki. Nie radzę. Na samym początku nie było źle, no bo jadłem i skórkę, i miąższ i to się trochę zneutralizowało, chociaż przyznam się, w pierwszym momencie myślałem o wypluciu, ale mówię, nie będę pizda. Po prostu połknę to i przegryzę i się przyzwyczaję, także połknąłem. Smak 6,5. Konsystencja. Tutaj bym powiedział, że jest to owoc satysfakcjonujący, bo z jednej strony mamy stałą bryłę, którą łatwo jest przeciąć, która jakby nie chroni zbytnio dostępu do części jadalnej. Tę część jadalną też można w łatwy sposób okroić, jeśli chcielibyśmy faktycznie okroić to ze skórki, chociaż z drugiej strony, gdybyśmy mieli okrajać wszystko ze skórki, no to moglibyśmy mieć problem, no bo w tych szczelinach też jest skórka, więc musielibyśmy okrajać to w taki sposób, ale nie sądzę, żeby to robiło aż taką dużą różnicę. Konsystencja twarda, dobrze się go kroi. Myślę, że tutaj jestem w stanie wpisać 7. A więc 9,5 plus 6,5 to jest 16 plus 7, 23. Nie spodziewałem się, że będziemy mieli tutaj taki wynik. Wysoki, muszę przyznać, wysoki. Ale co tu dużo mówić. Smak być może jest to najniższa ocena, którą wpisałem z tych wszystkich trzech, ale nie samym smakiem owoc żyje. Także moja lista trafia z powrotem do miejsca tutaj pod moją podkładkę. Biorąc pod uwagę, że ten owoc może być przechowywany maksymalnie tam 2-3 dni, a ja go dostałem wczoraj od mojej mamy, to chciałbym też, żeby ona go spróbowała. Pewnie ona też będzie miała lepsze zastosowanie dla niego. Może pokroi go w plasterki i przyrządzi jakąś potrawę, która w lepszy sposób utylizuje rękę Buddy. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Możecie swoją ręką pokazać kciuka w górę, jak Wam się film podobał i możecie zostawić lajka właśnie ze względu na to. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Doceniam to, że tutaj jesteście. Doceniam to, że zostaliście do końca. Owocowy Opening jest to seria, która sprawia mi radość do nagrywania, ale wiecie, że im dalej w las, tym mniej drzew. Nowe przysłowie wymyśliłem, także im dalej las, w tym mniej drzew. No. Mniej drzew, których jeszcze nie widziałem. To też nie ma sensu. Chodzi o to, że coraz mniej owoców jest. No, możecie też zostawić podziękowania dla mojej mamy, no bo to gdyby nie ona, to tego odcinka by nie było. Dziękuję Wam jeszcze raz. Zostawcie lajka, suba i tak dalej, i tak dalej. Dziana!